Chciałbym kupić samochód powyżej 300 koni, 6 cylindrów, poniżej 5 do setki. Najlepiej z napędem na 4 koła, dobre wyposażenie, ale nie tylko na tor, też na co dzień, a więc nie dwudrzwiówkę. No i nie dam za auto więcej niż 300 000. Brzmi jak historia, która nie ma szans na happy end, prawda? Nieprawda, bo obok mnie stoi samochód, który spełnia wszystkie te warunki. Kia Stinger. Kiedy w 2011 roku we Frankfurcie światło dzienne ujrzał koncepcyjny model GT, wszyscy z pobłażaniem kiwali głowami, myśląc, że to nie może się udać. Biorąc pod uwagę sylwetkę poprawnego, ale przecież nie budzącego wielkich emocji Ceeda, no dobra, chyba że to był akurat zatrzymujący nas do kontroli radiowóz, produkcyjne rasowe GT z Korei było tylko marzeniem. Marzeniem, które się spełniło, bo w tym roku na targach w Detroit Stinger został zaprezentowany już oficjalnie. Widok tego samochodu, szczególnie w testowanej dzisiaj wersji GT, przyspieszy bicie serca. Serce przyspiesza jeszcze bardziej, kiedy dowiadujemy się, jakie to ma dane techniczne. 3,3 pojemności, V6 pod maską, poniżej 5 sekund do setki. Każdy już słyszał o ewolucji, jaką przeszli Koreańczycy, że z roku na rok, że jest coraz lepiej, ale Stinger to zupełnie nowa jakość. Pierwsze Gran Turismo tej marki prezentuje się godnie, jest bardzo dynamicznie, sportowo, elegancko i nowatorsko zarazem. Wszystko łączy się w obraz, który mocno zapada w pamięć, a to potrafią nieliczne samochody. Grill ma typowy dla Kia kształt nosa tygrysa, zdążyliśmy się już z nim opatrzyć, ale w tym aucie wygląda spójnie z całą sylwetką. Przednie lampy LED mają ciekawy wzór, a tuż pod nimi spore wloty powietrza, które nie są atrapami. Chłodzą hamulce Brembo. Felgi mają 19 cali i są tak zaprojektowane, aby chłodzić hamulce Brembo. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie chromy w tym samochodzie w wersji GT są przyciemnione, zaczynając od grilla, poprzez miejsce wylotu powietrza nagrzanego przez hamulce Brembo, poprzez obudowę lusterek, czy też listwę, która biegnie nad linią okien i nie kończy się przy tylnych drzwiach, tylko dociera aż do tylnej klapy. Zwróćcie uwagę też na mocno podciętą linię okien u dołu. To sprawia, że ten samochód wydaje się być trochę niższy jakby w części już, gdzie są tylne fotele. Oczywiście to jest Gran Turismo, więc oczywiście nie mogło tu zabraknąć miejsca nad głowami. To za chwilę sprawdzimy, ale linia dachu nie opada od słupka B aż tak bardzo gwałtownie, więc mam nadzieję, że nie będzie źle. No i tak docieramy do tyłu, gdzie znajduje się prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny element stylistyczny tego samochodu, czyli takie charakterystyczne przedłużenie tylnej lampy, które przechodzi aż na błotnik. Co projektant miał na myśli? Tego nie wiem. Ale poza tym z tyłu jest już w zasadzie tylko dobrze. Bardzo długi zwis tylny zwieńcza spory, lakierowany na wysoki połysk dyfuzor, w którym wkomponowano 4 prawdziwe rury wydechowe. Do tego spoiler na tylnej klapie i kształt tylnych świateł podobny do Maserati Gran Turismo. Choć mam wrażenie, że Peter Schreier zrobił to chyba nawet lepiej od Jasona Castrioty. Wnętrze tego samochodu już mieliśmy okazję poznać na targach, mogliśmy go oglądać na zdjęciach, na różnych promocyjnych filmach, ale tak naprawdę zajmując miejsce na żywo i mając okazję do spokojnego rozejrzenia się w środku i takiego, wiecie, pomacania, poszarpania, pokręcenia, ponaciskania, dochodzi się do wniosku, że wykonanie zdecydowanie nadąża za projektem. O projekcie nie będę zbyt wiele mówił, wiadomo, no jest bardzo fajny, prawda? Mamy tu i te stylowe nawiewy i bardzo ładnie uporządkowaną tutaj konsolę. Cały kokpit jest naprawdę bardzo czytelny. Można też oczywiście dostrzec sporo zapożyczeń, jak na przykład zegary. Popatrzcie, na środku wielki ekran, który na górze zachodzi tak szerzej i w tubach osadzone
zegary analogowe. No jak dla mnie to jest praktycznie kopia Audi A6. Odwrócono delikatnie konsolę w stronę kierowcy. Tu oczywiście można się doszukiwać BMW. Umówmy się, to wszystko co widzimy jest zebrane w jednym miejscu, stanowi jedną całość, ma taką swoją nutkę indywidualności i niepowtarzalności i to wszystko to jest Kia. Proszę bardzo, daszek nad zegarami, mięciutki, tam dalej mięciutko, jeszcze dalej mięciutko, dopiero tam na podszybiu znajduje się taki fragment twardego tworzywa, który co ciekawe tu przechodząc na drzwi już staje się miękki. Tu już jest miękko, niżej skóra, mięciutko, lewy podłokietnik. Jeszcze 1 mm pianki by nie zaszkodził, ale ja zawsze chcę więcej. Podobnie po prawej stronie tutaj też jest miękko, mogłoby być jeszcze lepiej. Popatrzcie na te fotele. Połączenie komfortu i takich aż podparć bocznych. Naprawdę jeździ się w tym mega dobrze. Idziemy dalej, niżej, tu jest twarde tworzywo, tutaj niżej już jest miękkie wykończenie, niżej mamy metal, fajne wykończenie, popatrzcie, niżej jeszcze mamy też takie matowe tworzywo, bardzo przyjemne w dotyku, jeszcze niżej ogromna część wykończona aluminium, przyjemne, chłodne w dotyku, wiadomo, że to nie jest, to nic nie udaje, to jest naprawdę metal, wygląda to no tak jak widzicie, czyli każdy tutaj detal całkiem fajnie przemyślany. Jak widać, podgrzewanie, chłodzenie, wentylacja, wszystko co trzeba. Po lewej stronie na drzwiach widzimy też bardzo ładne, przemyślane detale, nawet tutaj sterowanie szybami, każdy przycisk to jest takie połączenie jeszcze takich dekoracji aluminiowych. Jeśli chodzi o element taki praktyczny, no to mamy tu tak, mamy fajnie wykończony schowek podłokietniku, tu jest jeszcze jeden schowek, w sumie tak nie wiadomo na co i tak troszeczkę przykryty podłokietnikiem, który zresztą projektanci uznali, że on jest taki duży i wygodny, że prawdopodobnie nie ma potrzeby, żeby go regulować, więc nie można go wyregulować ani na wysokość, ani też przesunąć do przodu, do tyłu, przynajmniej ja takiej możliwości tutaj nie widzę. Mamy oprócz tego jeszcze taką tackę, tu widzimy miejsce na kubeczki, mniejsze, większe, tu widzimy bezprzewodowe indukcyjne ładowanie telefonu komórkowego, wyjścia USB AUX i 12 V. Widzimy też bardzo pojemny schowek, świetnie również wykończony, więc tu też jest ok. No i w drzwiach miejsce na butelkę, raczej nie 1,5 litrową i takie przedłużenie, tutaj raczej za dużo miejsca już nie będzie. Oprócz tego warto pokazać też miejsce na schowek na okulary. Nie wiem, czy kamera to wyłapie, ale to jest naprawdę takie ekskluzywne wręcz wykończenie. Można tu położyć naprawdę drogie okulary bez obaw. Czarna podsufitka, też to lubimy. Nie no, cóż, jest dobrze, jest dobrze. Możemy jeszcze złośliwie gdzieniegdzie szarpnąć i nacisnąć i posłuchać, jak to wszystko się ugina i czy trzeszczy. Uwaga. Cisza. Tu jakby delikatnie bardziej chodziło pod naciskiem, albo właściwie pod tą siłą przykładaną, ale cisza. Spróbujmy. O, to jest słabe miejsce w bardzo wielu samochodach. Uwaga. Też delikatnie się rusza, ale cisza. Jest naprawdę dobrze. Chyba troszkę tracę czas, szukając miejsca, które by było źle spasowane. Ale żeby nie było tak dobrze, ja mam takie dwa miejsca, które mi się w tym samochodzie nie podobają. Jedne takie trochę z już czepianie się na siłę, ale tu mamy przyłączanie trybów jazdy. Po pierwsze brakuje mi możliwości naciśnięcia, a po drugie moim zdaniem to jest zwyczajnie za małe, tak? Może ja mam za dużą łapę, ale to jest taki przycisk na kręcenie 2 paluszkami. Wolałbym mieć pokrętło, no coś w tym rozmiarze, o, takie coś. Popatrzcie na ten przycisk, zresztą na wiele tych przycisków, one wszystkie mają takie, są tak... Popatrzcie, one są takie, że tu są wypukłe. Mi szczególnie przeszkadza ten pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że ja tutaj bez większego problemu sięgam kolanem. A więc przykładowo, chcę sięgnąć, tam jest taka karteczka, prawda, w tylnych drzwiach. Więc co ja robię? Sięgam tam ręką. Co robi moje kolano w tym momencie? No zupełnie naturalny, anatomiczny ruch. Do przodu. Tak? Co się dzieje? A, wiedzieliście, prawda, że tak się stanie. Otwiera się bagażnik. Dobrze, no to by było na tyle. Generalnie ten samochód jest dobrze zaprojektowany, dobrze wykonany i dlatego też muszę się rozmieniać na drobne, bo nic grubszego tutaj
Po prostu nie ma na co można by było ponarzekać. Test dwumetrowca zaczynamy od otwierania drzwi. Zwróćcie uwagę, że kierownica się podniosła, aby łatwiej i wygodniej wsiadał. To akurat dla dwumetrowca całkiem przyjemna wiadomość. Wszystko regulujemy elektrycznie. Fotel bardzo wygodny, komfortowy, jednocześnie podpierający na zakrętach. Mamy tu naprawdę sporo możliwości regulacji. Spójrzcie sami, możemy wydłużać siedzisko, możemy regulować na wysokość osobno przód, osobno tył. Regulujemy oczywiście kąt pochylenia oparcia. W dwóch osiach regulujemy odcinek lędźwiowy, a tym oto pokrętłem regulujemy to, jak bardzo boczki foteli nas podpierają właśnie w zakrętach. Regulujemy elektrycznie również kolumnę kierowniczą i jej zakres regulacji jest naprawdę spory. To jest nawet troszeczkę dla mnie za wysoko i za blisko, więc myślę, że dla każdego będzie w sam raz. No i teraz jeszcze sprawdźmy miejsce nad głową. No tak ze 2 palce wolnej przestrzeni jeszcze zostało, może nie aż tak na bogato, ale też nie na wcisk. I teraz siadamy zgodnie ze sztuką. Zwróćcie uwagę, że zagłówek jest w zupełności dla mnie wystarczający, a punkt mocowania pasa możemy również wyregulować na wysokość. Rozstaw osi w tym samochodzie to 2,90, ponad 2,90, co oznacza oczywiście, że miejsca z tyłu może być całkiem sporo. I jest. I chciałbym jeszcze się odnieść o jednej rzeczy. Dosyć często w komentarzach pojawia się porównanie do BMW serii 4. Tylko że BMW serii 4 to Gran Coupe, a tu mamy Gran Turismo. Różnica polega na tym, że priorytetem w tym samochodzie jest właśnie przestrzeń. Natomiast w Gran Coupe, no cóż, mamy dodatkową parę drzwi, ale przestrzeń nie jest priorytetem. I popatrzcie jak jest. Nad głową no prawie, że się mieszczę. No nie mogę się wyprostować, więc tu test dwumetrowca choćby z tego powodu jest niestety, można powiedzieć, oblany, ale po pierwsze na kolana miejsca mi nie brakuje, a po drugie nie siedzę jakoś wyjątkowo nisko. No, nie jest to też najwyższe ustawienie. Powiedzmy, że jest to taki rozsądny kompromis pomiędzy wysokością kanapy a miejscem nad głową. Jedna rzecz mi się w tym samochodzie z tyłu jednak nie podoba, to jest to, że miejsca na buty tak wiele aż nie zostało. Co prawda fotel przede mną jest obniżony maksymalnie pode mnie, ale jednak tutaj no, buty po prostu muszę na siłę do środka wciskać. I to jest mało komfortowe, mało wygodne. I teraz przysiadka na prawą stronę. Popatrzcie, jaki duży, wysoki tunel mam do pokonania. Mamy nawiewy do tyłu, to jest fajne. To nawiewy, no takie udające rozwiązanie, jakby to była trzystryfowa klimatyzacja, ale powiedzmy, że możemy tu wyregulować również temperaturę w stosunku do tego, co zostanie zadane oczywiście z przodu. Mamy wyjście 12 V, mamy tutaj wyjście USB do ładowania telefonów komórkowych, mamy takie praktyczne schowki, mamy bardzo niewielkie kieszenie w drzwiach, no ale okej. Mamy oprócz tego bardzo sensownie rozwiązany dostęp do ISOFIX. Otwieramy duży, wygodny podłokietnik, miękki, 2 miejsca na kubeczki, odizolowana przestrzeń od bagażnika. Podnosimy jeszcze, taka jest różnica pomiędzy najwyższym ustawieniem a najniższym ustawieniem zagłówka, więc raczej niewiele. No i popatrzcie na tą kanapę. No szczerze mówiąc, to jest samochód do wygodnego podróżowania jednak w 4 osoby. Tu nawet wyprofilowanie tej kanapy sugeruje, że owszem, można w 5 osób, ale tak naprawdę najlepiej w 4. Bagażnik tego samochodu pokażemy z pewnej odległości, bo najpierw muszę do niego pomaszerować z kluczykiem przy sobie, co sprawi, że samochód uzna, że to jest dobra okazja, żeby się pochwalić wnętrzem tego bagażnika, więc nie musimy machać nogą, nic nie musimy robić, wystarczy mieć przy sobie kluczyk. Oczywiście ma to swoje wady, bo można przypadkiem przechodząc obok samochodu również wywołać taką sekwencję, ale zwróćcie uwagę, że to chwilę trwało i on kilka razy mignął, więc samo przejście prawdopodobnie nam bagażnika jeszcze nie otworzy. Jest dobrze, chwali się tym bagażnikiem, chociaż chwalić się za bardzo nie ma czym, bo bagażnik jest dosyć płytki, 406 litrów pojemności, jak na Gran Turismo przed chwilą przeze mnie zachwalane, to nie jest jakiś rewelacyjny wynik, bo porównując choćby z Gran Coupe, odwołuję się ponownie do BMW serii 4, które ma 480 litrów, czy też Audi A5 Sportback, który też ma
480 litrów. No nie jest to wynik szczególnie imponujący. Bagażnik jest oczywiście ustawny, możemy złożyć oparcia, nie mamy progu, to oparcie nie składa się jakoś horyzontalnie, ale naprawdę dramatu nie ma. Jest dobrze, mamy tu haczyki, znaczy takie uchwyty, na których możemy rozciągnąć siateczkę. Nawiasem mówiąc, to jest moim zdaniem konieczne, ponieważ poza tym nie znajdziemy tu żadnych kieszeni, schowków, ani haczyków do powieszenia siatki, więc to się naprawdę przyda. Ale tak jak mówię, tej pojemności nie mamy aż tak wiele. Pod podłogą znajduje się tutaj koło zapasowe, więc, czy tam dojazdowe, nawet w sumie nie otwieraliśmy tego. W każdym razie jest koło, nie jest to zestaw naprawczy, to zajmuje trochę miejsca. Natomiast popatrzcie, podłoga bagażnika no nie imponuje jakąś taką super solidnością. Nawiasem mówiąc, te 480 litrów to nie jest jeszcze rekord, bo w tym segmencie Gran Turismo, nazwijmy to, czyli takich czterodrzwiowych coupé, mamy tu do czynienia z rekordzistą pod tytułem Volkswagen Arteon, który oferuje ponad 560 litrów. No i na tle zarówno Audi czy BMW, jak i Volkswagena, to te 406 litrów no, nie wyglądają zbyt imponująco. To, co wszystkich kręci w tym samochodzie, to oczywiście wersja silnikowa V6, więc pozostałe wersje silnikowe widzicie teraz na ekranie, a ja skupię się na silniku o pojemności 3,3 litra, 370 koni, 510 Nm momentu obrotowego, dostępnego w bardzo szerokim zakresie od 1300 do 4500 obrotów na minutę, więc można by powiedzieć, że zawsze. I z takimi parametrami samochód z napędem na 4 koła, z automatyczną skrzynią biegów, która zresztą dostępna jest w każdej wersji silnikowej, przyspiesza do setki w 4,9 sekundy. Tyle deklaruje producent, natomiast my wczoraj zmierzyliśmy realne przyspieszenie i link jest w opisie. Sprawdźcie nasz test przyspieszenia. Maksymalna prędkość nie została ograniczona, tego nie sprawdzaliśmy. Producent deklaruje 270. Pozostaje mu uwierzyć. Natomiast ze spalaniem sprawa wygląda tak. Kia mówi, że ten samochód zużyje w tej wersji silnikowej około 10 litrów na 100 km średnio i można być może to osiągnąć, ale trzeba mieć bardzo, bardzo lekką nogę. My takiej być może nie mieliśmy. Polecam w opisie nasz test spalania. Na koniec powiem tylko, że pojemność zbiornika paliwa niezależnie od silnika zawsze wynosi 60 litrów, co w przypadku wersji silnikowej wysokoprężnej może jest wystarczające, ale w przypadku V6 no, mogłoby być trochę więcej. Chociaż wczoraj tankowaliśmy ten samochód, jeszcze bak nie był suchy, a udało nam się zmieścić ponad 60 litrów, więc być może Koreańczycy, podobnie jak w deklaracji przyspieszenia tego samochodu, również i z pojemnością baku byli zbyt skromni. Podobno szef marki, kiedy zobaczył nadwozie tego samochodu po raz pierwszy, powiedział: tylko proszę, niech ten samochód jeździ tak dobrze, jak wygląda. No bo wiadomo, dla miłośnika motoryzacji nie ma nic gorszego niż wsiąść do samochodu, który zapowiada sportowe emocje, a na końcu okazuje się, że jeździ tak całkiem przeciętnie. I muszę powiedzieć, że Kia Stinger do takich samochodów nie należy. Podwójnie doładowana V6, mówię oczywiście o wersji GT, podwójnie doładowana V6 budzi się do życia przy każdym najmniejszym naciśnięciu pedału gazu i spontanicznie wkręca się na wysokie obroty. Prawie nigdy bez wyraźnego życzenia kierowcy nie redukuje. To jest naprawdę fantastyczne, ale zaufanie jakby skrzyni biegów do silnika jest tak duże, że jeśli jeździmy tym samochodem tak na co dzień i nie kopiemy jakoś pedału gazu, to prawie nigdy nie doświadczamy redukcji. Z każdych obrotów ten silnik poradzi sobie z rozpędzeniem tego samochodu do każdej prędkości. I to jest fantastyczne, ale jeśli chcemy, to oczywiście jedziemy, gazu, momentalna, naprawdę błyskawiczna redukcja i już jedziemy, prawda, 90 km na godzinę. Ten samochód naprawdę potrafi bardzo dużo na drodze, a w tej chwili jedziemy cały czas w trybie komfort. I ten komfort jest naprawdę komfortowy, mimo niskich profili opon. Nawiasem mówiąc, z tyłu opony są szersze i o niższym profilu, jak w takim typowym tylno-napędowym samochodzie, a tu mamy przejść napęd na 4. Mimo twardego zestrojenia, bo samochód jest przede wszystkim sportowy, ale
on jednak jakby dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków Gran Turismo, czyli potrafi być komfortowy, potrafi przejechać długi dystans, nie męcząc nikogo na pokładzie i naprawdę robi to doskonale. Nie za twardy, niezbyt angażujący, jeśli chodzi o układ kierowniczy, przynajmniej w trybie komfort, nie za głośny również, niezbyt szarpiący, kiedy mocniej naciśniemy gaz, to wszystko się odbywa w takim bardzo płynnym, fajnym, przyjemnym trybie. Naprawdę słowo komfort tu oznacza komfort. Natomiast jeśli przełączymy samochód w tryb Sport albo Sport Plus, od razu czujemy, jak obroty idą do 2000 i tam w okolicach 2000 będą oscylowały raczej niżej, wiele niżej nie zejdą. Brzmienie silnika już czujemy, już słyszymy, że coś się zaczyna dziać. Skrzynia biegów zdarza się częściej, że zaczyna redukować. Układ kierowniczy nie staje się dużo bardziej bezpośredni, ale też czujemy delikatną różnicę. No i cóż, ten samochód wtedy otwiera się jakby od drugiej strony. Możemy się go uczyć na nowo, możemy cieszyć się jego nowym sportowym obliczem i ten potencjał jest taki, jaki możecie sobie odczytać choćby z danych technicznych, tak? 370 koni i poniżej 500 do setki, to naprawdę całkiem sporo emocji i wrażeń, ale nawet w trybie Sport, nawet w trybie Sport Plus, to wciąż jest Gran Turismo, to jest wciąż samochód, który, kiedy kopniemy mocniej gaz, nie uderzy nas jakoś tak bardzo mocno w plecy, nie uderzy naszą głową jakoś bardzo mocno o zagłówek, nie zmęczy nas tym, że układ kierowniczy będzie zbyt bezpośredni, nie ogłuszy nas tym, że będzie się darł. Chociaż czasem brakuje mi tego brzmienia. 4 rury wydechowe zapowiadają troszkę większe emocje. Jeśli chodzi o akustykę, tutaj jest, nie powiem, że zbyt grzecznie, ale mogłoby być troszkę głośniej. W każdym razie właśnie nie jest głośno i ten samochód nawet w trybie Sport i Sport Plus nie ogłusza nas i pozwala nam się cieszyć tą jazdą nie tylko na krótkim dystansie, ale też na dłuższym, kiedy ten zbyt głośny wydech mógłby rzeczywiście zacząć przeszkadzać. Podsumowując, samochód na każdy humor, na każdą okazję życiową i na każdą długość trasy, i na krótką drogę, i na dłuższą drogę również. I ta jego uniwersalność, i ta jego gotowość do tego, żeby się dostosować i dopasować do moich oczekiwań, to naprawdę robi wrażenie. I w ogóle wsiadając do tego samochodu odniosłem wrażenie, że to jest takie uczucie jak, nie wiem, jak w Mazdzie. Do Mazdy, do każdej wsiadam i w zasadzie po chwili już czuję się, jakbym jeździł tym samochodem od zawsze. I to jest dokładnie ten przypadek. Wsiadłem i od razu się w nim odnalazłem. Nie mówię tylko o pokrętłach i przyciskach, bo to jest mniej istotne. Chodzi o uczucie więzi z samochodem, kontroli nad samochodem i posłuszeństwa tego, jak ten samochód wykonuje to wszystko, czego od niego oczekuję. Japończycy, gdyby produkowali taki samochód, na pewno nadaliby jeszcze temu, jak on się zachowuje na drodze, jakąś ładną nazwę filozofii, która za to odpowiada, bóstwa japońskiego, które dba o to, żeby samochód tak właśnie jeździł. Koreańczycy są skromni, po prostu zrobili taki samochód, który tak jeździ, żadnych nazw do tego nie wymyślili, a samochód właśnie to robi. I to mi się naprawdę bardzo podoba, że nawet w trybie bardzo sportowym on nie jest zbyt historyczny, nie jest zbyt ostry, nie jest zbyt agresywny, dając nam dokładnie tyle emocji, aby poczuć, że zapłaciliśmy za V6 i mamy te emocje, ale też nie przeholowuje, nie daje za dużo na tylną oś, żebyśmy musieli walczyć z nadsterownością na każdym zakręcie, nie ogłusza nas, nie stresuje nas zbyt twardym zawieszeniem, ostrym układem kierowniczym. Wszystkiego ma w sam raz i dlatego właśnie trafia w moje oczekiwanie i dlatego właśnie jeżdżąc tym samochodem mam jednoznaczne odczucie, że więź z tym samochodem jest absolutnie nierozerwalna, że on robi dokładnie to, czego potrzebuje. Co tu dużo mówić? Idealny Gran Turismo. Podstawowa wersja Kia Stinger kosztuje 149 000 zł, chociaż mówienie podstawowa na samochód, który ma 255 koni, 8-biegowy automat, napęd na tył i bardzo bogate wyposażenie, w skład którego wchodzi m.in. Launch Control. W
w podstawowej, najtańszej wersji, to może nie jest do końca sprawiedliwe. W każdym razie, jeśli będziemy chcieli wydać więcej, możemy pójść w kierunku diesla, który ma co prawda raptem 200 koni, ale kosztuje co najmniej 180 tysięcy złotych, ale można go doposażyć w napęd na 4 koła, co będzie kosztowało kolejnych 10 tysięcy, więc 190 tysięcy złotych będzie kosztował diesel z napędem na 4 koła. Dobra wiadomość jest taka, że diesel startuje od wyższej wersji wyposażenia XL, które ma m.in. head-up display, wentylację foteli i tak dalej. Natomiast na topie, wiadomo, wersja GT kosztuje 235 tysięcy złotych i daje oczywiście V6 pod maską i mnóstwo różnych fajnych dodatków. W zasadzie do niej można dokupić tylko lakier, okno dachowe i system wzywania pomocy w razie wypadku. Nawiasem mówiąc, ten ostatni punkt mogliby dorzucić w cenie, bo ostatecznie nawet w podstawowej wersji ten samochód ma komplet wszystkich możliwych asystentów służących temu, aby było bezpiecznie, więc można by było to również mieć w standardzie, ale w sumie wydając na ten samochód tyle, ile się da, nie wydamy więcej niż 250 tysięcy złotych. Porównując z konkurencją, o ile to jest takie łatwe dobrać jakąś konkurencję, do tego jeszcze wrócę, no to tak, Audi S5 Sportback, nieco szybsze, kosztuje 70 tysięcy złotych więcej. BMW 440i xDrive, nieco wolniejsze, kosztuje 40 tysięcy złotych więcej, ale uwaga, w wersji swojej podstawowej, mówimy oczywiście o samochodach z segmentu premium tam, więc żeby doposażyć te samochody do poziomu, na jakim jest Kia Stinger GT, to musimy mówić nie o 70 czy 40 tysiącach, tylko o 170 i 140 tysiącach. Jest jednak jedno ale. Chodzi o personalizację znaną z marek premium, choćby Audi czy BMW. Załóżmy, że chcę kupić wersję 2.0 GT Line z brązową tapicerką skórzaną. I co? Nie ma takiej możliwości, bo muszę wybrać czarną lub czerwoną. Chcę do wersji L dokupić asystenta martwego pola i pełne światła LED? Nic z tego. Muszę zdecydować się na wyższą wersję, dużo droższą, z funkcjami dodatkowymi, które uważam za zbędne dla mnie. Załóżmy. Jednak takie ograniczenia przekładają się na ograniczenie również kosztów produkcji, a więc i finalną cenę samochodów, co do której, przyznajcie sami, nie można mieć zbyt wielu zastrzeżeń. Ja tu przed chwilą w porównaniu cen nie wspomniałem o Arteonie, ale zrobiłem to dlatego, że po pierwsze Arteon w najmocniejszej wersji ma 4 cylindry 280 koni, a po drugie, że nawet w tej wersji już ceną przybije 250 tysięcy złotych. Więc na dobrą sprawę pozostają nam tylko Audi lub BMW. Przy czym ja nie chcę powiedzieć, że ten samochód jest bezpośrednim konkurentem BMW 440 i xDrive i Audi S5 Sportback. Dlatego, że tamto to segment premium z krwi i kości, tamto to BMW i Audi. Tu mamy auto zupełnie pod inną marką. Ale biorąc pod uwagę osiągi tego samochodu i cenę tego samochodu, to konkurenta na dobrą sprawę ciężko znaleźć właśnie dla Kii Stinger i dlatego jest to samochód na polskim rynku motoryzacyjnym w tym momencie absolutnie unikalny, bo nie ma go z czym zestawić. Mam tylko jedną wątpliwość czy obawę, czy rynek zaakceptuje pojawienie się Kii Stinger w segmencie Gran Turismo z tymi osiągami. I nie mówię o rynku pierwotnym, bo ten jest jak najbardziej zachwycony. Mówię o rynku wtórnym. I tu przychodzi mi do głowy przykład Genesisa, Hyundai Genesis, który kosztował jako nowe 299 tysięcy złotych, a teraz auta roczne, dwuletnie z przebiegiem poniżej 20 tysięcy złotych można kupić poniżej 200 tysięcy złotych. Taka przecena na rynku wtórnym. Czy Kia Stinger nie spotka podobna pułapka? Porównując Wasze komentarze na temat tego samochodu do komentarzy ówczesnych, kiedy pojawił się Genesis na naszym rynku, wydaje mi się, że nie. A już na pewno nie wśród tych, którzy choć raz przejadą się tym samochodem. A jak Wam się wydaje, czy Stingera czeka pułapka Genesisa, czy być może na rynku wtórnym będzie za kilka lat bardzo poszukiwanym samochodem? Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia.